Siemanko, to nie jest zwykła prognoza złota, to nie jest zwykły news o srebrze, to nie jest kolejny nagłówek dla inwestorów, którzy patrzą tylko na wykres. To może być sygnał, że wielki kapitał zaczyna uciekać tam, gdzie zwykły człowiek jeszcze nie patrzy. Złoto może wzrosnąć o około 37%. Srebro może wzrosnąć nawet o 76%. Energia może znowu uderzyć w portfele ludzi. Ropa, gaz, prąd, inflacja, dług, wojny handlowe, banki centralne, metale szlachetne. To nie są oddzielne tematy. To jest jedna duża układanka. I jeśli tej układanki nie widzisz, to znowu obudzisz się wtedy, kiedy będzie już za późno. Bo system nie musi ci zabrać pieniędzy jednego dnia. Wystarczy, że przez lata będzie obniżał ich wartość. Wystarczy, że ceny energii znowu pójdą w górę. Wystarczy, że inflacja wróci pod inną nazwą. Wystarczy, że banki centralne dalej będą skupywać złoto, a zwykłym ludziom dalej będzie się mówić: nie kombinuj, trzymaj pieniądze w banku. Złoto jest nudne, srebro jest dla kolekcjonerów, bitcoin to spekulacja, wszystko jest pod kontrolą. Tylko pytanie brzmi: pod czyją? Twoją czy ich? Kryptofamilio, dzisiaj wchodzimy w temat, który wygląda jak zwykły raport Banku Światowego, ale pod spodem pokazuje coś dużo większego. Pokazuje, gdzie może płynąć kapitał, kiedy system zaczyna się chwiać. A kapitał nie ucieka bez powodu. Kapitał nie kupuje złota dla zabawy. Kapitał nie interesuje się srebrem dlatego, że nagle spodobały mu się monety. Kapitał szuka miejsca, gdzie może przetrwać, i to jest klucz. Zwykły człowiek pyta: ile mogę zarobić? Duży kapitał pyta: gdzie mogę ochronić wartość? Zwykły człowiek patrzy na cenę dzisiaj. Duży kapitał patrzy na ryzyko za kilka lat. Zwykły człowiek czeka na potwierdzenie. Kapitał wchodzi, zanim wszyscy zrozumieją, co się dzieje. I teraz mamy prognozy, według których złoto może wzrosnąć o 37%, a srebro nawet o 76%. To są liczby, które przyciągają uwagę, ale najważniejszy błąd to patrzeć tylko i wyłącznie na te liczby, bo pytanie nie brzmi, czy złoto dokładnie zrobi 37%. Pytanie nie brzmi, czy srebro dokładnie zrobi 76%. Pytanie brzmi po prostu: dlaczego metale szlachetne znowu wracają do centrum gry? Dlaczego złoto zaczyna wyglądać mocniej niż papierowe obietnice? Dlaczego srebro, przez lata wyśmiewane jako biedniejszy brat złota, nagle może stać się jednym z najważniejszych metali przyszłości? I dlaczego dzieje się to w czasie, gdy energia, ropa, dług i inflacja dalej wiszą nad gospodarką jak bomba z opóźnionym zapłonem? Bo trzeba zrozumieć jedną rzecz: energia jest pod spodem wszystkiego. Nie politycy, nie aplikacje, nie piękne komunikaty w telewizji. Energia. Jeśli ropa drożeje, drożeje transport. Jeśli transport drożeje, drożeje żywność. Jeśli żywność drożeje, zwykły człowiek płaci więcej. Jeśli prąd drożeje, firmy płacą więcej. Jeśli firmy płacą więcej, ceny idą wyżej. A kiedy ceny idą wyżej, człowiek znowu słyszy: to przejściowe, chwilowe, to pod kontrolą. Tylko że rachunki nie są chwilowe. Kredyt nie jest chwilowy. Cena jedzenia nie jest chwilowa. Koszty życia nie są chwilowe. I właśnie dlatego temat złota, srebra i energii trzeba oglądać razem. Bo kiedy energia robi się droga, kiedy waluty tracą siłę, kiedy dług rośnie, kiedy banki centralne zaczynają zabezpieczać się złotem, to zwykły człowiek powinien przestać spać. Nie panikować, ale przestać spać, bo ten świat nie nagradza ludzi, którzy budzą się ostatni. Ten świat nagradza tych, którzy rozumieją kierunek wcześniej. Złoto przez tysiące lat było czymś więcej niż metalem. Było zabezpieczeniem, było magazynem wartości, było aktywem poza czyjąś obietnicą. Waluta to obietnica, obligacja tak samo, lokata też obietnica, konto bankowe to dostęp, ale złoto to fizyczny metal. Możesz je trzymać poza aplikacją, poza hasłem, poza decyzją banku, poza awarią systemu, poza kliknięciem urzędnika. I właśnie dlatego banki centralne trzymają złoto. Nie dlatego, że są romantykami, nie dlatego, że lubią błyszczące sztabki, tylko dlatego, że w świecie długu nie jest długiem. I tutaj zaczyna się największy paradoks. Tobie mówią, że złoto jest stare, a sami je trzymają. Tobie mówią, że złoto nie daje odsetek, a sami używają go do płatności. Tobie mówią, że system bankowy jest bezpieczny, a sami zabezpieczają się czymś poza systemem bankowym. Tobie mówią, żebyś ufał walucie,
a sami trzymają aktywo, którego nie da się dodrukować. I teraz ten sam świat pokazuje prognozy, gdzie złoto może rosnąć. To nie znaczy, że masz ślepo kupować, to znaczy, że masz myśleć, bo jeśli wielki kapitał patrzy na złoto, to może widzi coś, czego zwykły człowiek jeszcze nie widzi. Może widzi inflację, która nie zniknęła, tylko została przykryta. Może widzi dług, którego nie da się spłacić normalnie. Może widzi waluty, które będą dalej osłabiane. Może widzi świat, w którym bezpieczeństwo staje się ważniejsze niż szybki zysk. A teraz przejdźmy do srebra, bo srebro może być jeszcze ciekawsze. Złoto jest królem bezpieczeństwa, ale srebro jest metalem, który stoi jedną nogą w inwestycjach, a drugą w przemyśle. I to jest potężna różnica. Złoto jest bardzo mocne. Srebro to nie tylko monety, nie tylko sztabki, nie tylko kolekcjonerzy. Srebro jest potrzebne w fotowoltaice, w elektronice, w samochodach elektrycznych, w przewodnictwie, w centrach danych, w technologiach przyszłości, w infrastrukturze, w świecie sztucznej inteligencji. Czyli dokładnie tam, gdzie system chce pompować ogromne pieniądze. Przypomina Ci się film o BlackRock? Obejrzyj go, wtedy zrozumiesz, gdzie przepływa kapitał. Zielona energia potrzebuje srebra. Elektryfikacja potrzebuje srebra. Cyfryzacja potrzebuje srebra. AI i centra danych potrzebują energii, infrastruktury i metali. I teraz pomyśl, jeżeli srebro jest potrzebne przemysłowi, a jednocześnie inwestorzy zaczynają patrzeć na nie jak na zabezpieczenie kapitału, to co się dzieje, kiedy popyt zaczyna rosnąć? Zaczyna się presja na cenę, na dostęp, na zapasy, na podaż. I dlatego prognoza wzrostu srebra nawet do 76% nie powinna być traktowana jak zwykły clickbait. Oczywiście srebro może spadać, złoto może spadać, bitcoin też może spadać. Każde aktywo może dostać po głowie. Kto mówi, że coś rośnie zawsze, ten sprzedaje bajkę, a nie analizę. Ale pytanie brzmi inaczej. Co robisz, jeśli srebro zaczyna być potrzebne do świata, który właśnie budują? Co zrobisz, jeśli złoto wraca jako zabezpieczenie przed papierowym systemem? Co robisz, jeśli energia znowu staje się bronią przeciwko zwykłym ludziom? Co robisz, jeśli ropa, prąd i inflacja zjadają Twoją wypłatę szybciej, niż jesteś w stanie ją podnieść? Bo to jest prawdziwy problem. Nie to, czy złoto jutro spadnie 2%. Nie to, czy srebro zrobi korektę. Nie to, czy bitcoin dzisiaj jest czerwony. Prawdziwy problem jest taki, że większość ludzi ma całe życie oparte na jednym systemie. Jedna waluta, jeden bank, jedna wypłata, jedna karta, jedna aplikacja, jedna nadzieja, że wszystko będzie dobrze. I jeśli ten system zmieni zasady gry, jeśli bank ograniczy dostęp, jeśli gotówka będzie coraz mniej dostępna, jeśli inflacja znowu przyspieszy, jeśli kolejny kryzys przyjdzie szybciej niż myślisz, wtedy ludzie nie będą pytać, czy złoto jest nudne. Będą pytać, dlaczego nie miałem żadnego planu. I właśnie po to powstał na tym kanale cały czas. Wracamy do niego, Portfel 33. Nie jako magiczny sposób na bogactwo, nie jako gwarancja, nie jako religia inwestycyjna, tylko jako sposób myślenia. Jedna część Bitcoin, bo daje ekspozycję na cyfrowe aktywo poza klasycznym systemem bankowym. Jedna część złoto, srebro i metale, bo daje fizyczną kotwicę poza papierową obietnicą. Jedna część gotówka, bo w kryzysie dostęp do pieniędzy tu i teraz może być ważniejszy niż liczby w aplikacji. To nie jest idealne, to nie jest dla każdego, to nie jest porada finansowa oczywiście, ale to jest myślenie człowieka, który nie chce być całkowicie bezbronny, bo najgorszy moment na budowanie zabezpieczenia jest wtedy, kiedy wszyscy nagle chcą się zabezpieczać. Najgorszy moment na kupowanie złota jest wtedy, kiedy wszyscy stoją w kolejce. Najgorszy moment na szukanie gotówki jest wtedy, kiedy bankomat jej nie wypłaca. Najgorszy moment na naukę bitcoina jest wtedy, kiedy system finansowy już się pali. I najgorszy moment na myślenie o energii jest wtedy, kiedy rachunek rozwalił budżet domowy. Dlatego ten raport i te prognozy są ważne. Nie dlatego, że dają pewność. Nie dlatego, że jutro wszystko wystrzeli. Nie dlatego, że ktoś zna przyszłość. Tylko dlatego, że pokazują kierunek. A kierunek jest taki. Kapitał szuka ochrony. Metale wracają do gry. Energia dalej może być problemem. Inflacja nie została zabita, tylko uspokojona na chwilę.
a zwykły człowiek dalej jest uczony, żeby nie zadawać pytań, tylko pracować, płacić, oszczędzać w walucie, która traci wartość i ufać ludziom, którzy sami zabezpieczają się aktywami poza papierowym systemem. Kryptofamilio, obserwujcie złoto, obserwujcie srebro, obserwujcie ropę, obserwujcie energię, obserwujcie bitcoina, obserwujcie banki centralne, bo to nie są osobne tematy, to jest jedna wielka historia. Historia o tym, gdzie ucieka kapitał, kiedy system zaczyna tracić zaufanie. I teraz pytanie zostaje dla Ciebie. Czy znowu będziesz czekał, aż powiedzą Ci to w telewizji, czy zaczniesz patrzeć tam, gdzie kapitał patrzy wcześniej? Bo jeśli złoto ma zrobić 37%, jeśli srebro ma zarobić 75%, jeśli energia ma znowu uderzyć w ludzi, jeśli inflacja ma wracać falami, to może największym ryzykiem nie jest to, co kupisz za wcześnie. Może największym ryzykiem jest to, że znowu nic nie zrobisz. A potem, kiedy zasady gry się zmienią, zostajesz tylko z aplikacją bankową, wypłatą, kredytem i nadzieją, że system będzie dla Ciebie łaskawy. A system nigdy nie jest budowany po to, żeby zwykły człowiek był wolny. System jest budowany po to, żeby zwykły człowiek był przewidywalny. Dlatego portfel 33 nie jest tylko o złocie, nie jest tylko o srebrze, nie jest tylko o bitcoinie. To jest pytanie, co zostanie w Twoich rękach, jeśli system, któremu ufałeś przez całe życie, nagle powie dostęp tymczasowo ograniczony. I właśnie dlatego ten temat dopiero się zaczyna. Witaj w Kryptofamilii.